Pozwoliłem firmie cateringowej kontrolować swoją dietę przez 7 dni. Rozmyślając nad pomysłem na kolejny odcinek, dostałem wiadomość na Instagramie. Będziemy kontrolować twoją dietę przez 7 dni. Co ty na to? Dobra, zróbmy to. Tak więc przez następne 7 dni będę jadł tylko i wyłącznie to, co trzymam w codziennej paczce do jedzenia. Jeżeli nie uda mi się zjeść lub przetrwać kaloryczności, jaką dieta brokuła mi podeśle, kolejny dzień będę musiał jeść razy 2. Zasady na ten odcinek są takie. Każdego dnia muszę zjeść wszystko to, co otrzymam do zjedzenia. Nie mogę podjadać nic innego, a przez cały tydzień będę utrzymywał swoją codzienną rutynę, czyli 10 tysięcy kroków dziennie oraz 3 treningi siłowe. Oglądaj do końca, czy uda mi się przetrwać. Dzień pierwszy, zobaczmy co my tu mamy. Do każdego dnia będę dostawać liścik z opisem danej diety. Ile czeka mnie kalorii i w kogo dietę będę musiał się wcielić. Dieta slim o niskiej zawartości glutenu i laktozy to idealny wybór dla osób, które po porannej sesji jogi niczym influencerka wellness, czyli co mam przed jedzeniem iść zrobić sesję jogi? Jako influencerka wellness muszę pamiętać o zabezpieczeniu przed słońcem. Przyprażyło właśnie krem SPF. Pamiętaj o bezpieczeństwie. Pora się pojogować. Zacząłem swoją sesję treningu, ale nie szło mi za dobrze. Bardzo dawno tego nie robiłem. No przyciągnij do zdyrowi. No nie mogę więcej. Kąt prosty, nie taki ostry, kąt prosty. Dotrwałem do końca zaplanowanej aktywności i zrobiłem się przez to bardzo, bardzo głodny. Dobra, zobaczmy pierwszy posiłek. Bułeczka. W kamerze to wygląda jak pączek. Jakaś pasta z cieciorki. Dobra była, myślałem, że przez to, że będzie bez laktozy i glutenu, to będzie taka gąbkowata, ale naprawdę jest smaczna. Tak szybko ten posiłek zniknął, że szok. Po tej jodze jestem tak głodny, że za chwilę rozpoczynam kolejny posiłek. No to teraz to. Poniżej 200 kalorii na kolejny posiłek. Krem daktylowy, musik i 2 biszkopty. Jak to mówi klasyk, bunkrów nie ma, ale jest zajebiście. Okej, mega chrupkie. I tu jest skórka pomarańczowa. Na razie mało kalorii, ale powiem ci, że mógłbym mieć taką dietkę. Smakowo naprawdę bomba. Teraz trzeba się zająć aktywnością. Miałem ledwo 7000 kroków na budziku, dlatego poszedłem z psem, bo to ostatnio najlepsza forma nabijania aktywności. Robiłem się coraz bardziej głodny. Jest po 15, licznik kroków pokazuje prawie 5000. Pora na posiłeczek. I tu mamy sznycel z indyka w marynacie, pire ziemniaczane, marchewka z bułką tartą. Chciałem to zjeść później, ale jestem tak głodny, że już nie mogę wytrzymać. Tu jest informacja, że to się je na ciepło. Pachnie dobrze. Przełożyłem sobie to wszystko na talerz, żeby to lepiej wyglądało. Nie wiem, czym przyprawili to mięso, ale to wjeżdża na maksa i żałuję, że nie ma takich 4. Czekam na jakieś lepsze kalorie, bo te na razie dzisiejsze są mocno jogowe. I bum, nie ma. Co ty robisz? Zostaw moje resztki. To jest moje 1200 kalorii, ziomek. Ja mu nie podjadałem na spacerze. Godzina po 20. Zabrałem ze sobą dzisiejszego szejka, który ma około 200 kalorii. Myślałem, że z tym szpinakiem będzie niejadalny, ale taki neutralny smak ma, więc całkiem spoczko. Aktualnie kończę remont na chacie, więc ostatnio więcej czasu spędzam w sklepach budowlanych niż we własnym domu. Na szczęście po powrocie pora na posiłek. Aktualizacja kroków, prawie 12 tysięcy, więc limit kroków dzisiaj wypełniony ze spokojem. Jest ciężko, jestem głodny, ale na szczęście mam tutaj już mój podgrzany posiłeczek i fun fact jest taki, że jutro czeka mnie bardzo dobry dzień, bo już przed 22 doszło do mnie jedzenie na jutro i widzę, że są 2 opakowania. Jeszcze tego nie otwieram, zrobię sobie niespodziankę jutro, ale motywuje mnie to, bo czuję, że tu jest sporo jedzenia, że wynagrodzi mi to dzisiejszy dzień. A teraz babka ziemniaczana z cukinią, pomidorem, serek tutaj camembert, a do tego dip. O, podgrzany jest kozak. Bardzo szybko poszło. Smakowo dzień oceniam pozytywnie. Jeżeli miałbym nietolerancję glutenu i laktozy, to bardzo chętnie przyjąłbym taką dietę, tylko z większą liczbą kalorii. 1200 to dla mnie jest za mało. O, jeszcze muszę zrobić sobie jakąś maseczkę, bo influencerka wellness musi dobrze wyglądać. Muszę się ogolić jeszcze. Czy pies jest dodatkowym okładem, czy o co chodzi? Dobra, widzimy się jutro. Jak dożyję? Razem z dietą brokuła chciałbym Cię poinformować o trwającej promocji Dieta za złotówkę. Stając się klientem z aktywną dietą, dostajesz unikalny kod rabatowy, którym możesz się podzielić z Twoimi znajomymi lub bliskimi. Mogą przetestować dowolną dietę za złotówkę, ale muszą być nowymi klientami. Jeśli nowy klient skorzysta z kodu z ulotki, stały klient otrzyma rabat kwotowy. Dodatkowo dla Was został aktywowany kod SZEF, który daje minus 15% na wszystkie diety i specjały brokuła. Wszystkie linki masz w opisie, a my powracamy do odcinka.
Dobra, pora wstawać, jestem tak głodny, że zjadłem dosłownie wszystko. W dzisiejszym dniu mamy dietę 3000 kalorii, jest to wersja sport i mam się dzisiaj wcielić w triatlonistę na etapie przygotowań do Ironmana. Tyle jedzenia. Widzę, że to są po prostu dwie diety 3000 kalorii, czyli mamy pierwszą, mamy drugą. Łącznie 6000 czystego paliwa. Pozdro. Z racji tego, że to są te same posiłki po prostu w dwóch wersjach, to będę je łączył i będę miał większy posiłek dzisiaj. Zaczynamy od racuchów z brzoskwinią, czekoladą, kremem waniliowo-kokosowym. Ponad 1400 kalorii w takim posiłku. Ten posiłek można jeść albo na ciepło, albo na zimno. Ja wolę zimne wersje słodkie. Z tym kremem lepiej, bo nie jest tak sucho, więc idealnie. Ostatnie kęsy. No i takie śniadanko to mi się podoba. W końcu sporo jedzenia. Trzeba odhaczyć basen z listy zadanych aktywności na dzisiaj, dlatego razem z Wojtkiem idziemy zrobić trening. Tung, 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 sahur. Łącznie ponad 30 minut interwałów. Zostało jeszcze dzisiaj zrobić tylko cardio. Dobra, to co? Pora na posiłeczek. Bierzemy sobie. Tym razem mamy tost z brokułem, jajkiem, ogórkiem kiszonym, oczywiście razy 2. Pachnie fajnie. Takim brokułkiem i serem. W końcu to tosty są. Ej, to jest jakaś pasta. Zajebiste. Ogóreczek. Po tym treningu triatlonowym, basenowym, głód jest gruby. I porcyjka numer 2. Ło, stary. Bombardino krokodilo. Dzisiejszy dzień jest piękny. Oby takich więcej. Godzina 17. Ledwo 2000 kroków, więc robię sobie trening biegowy, który powinien zadbać o limit aktywności. I po przyjściu momentalnie chwycił mnie głód i pora na kolejny posiłeczek. Tym razem mamy pierś z kurczaka, sos śmietanowo-szpinakowy, makaron, cukinia ziołowa. Oczywiście razy 2. Ale mam wodę w uchu. Nienawidzę tego po basenie, jak woda w uchu jest. Dawaj znać, czy ty też tak masz. Wyciągniemy sobie na talerz, będzie to bardziej reprezentacyjne. I podgrzeję. I to jest porcja godna triatlonisty, zobacz to. Co tu się dzieje? Nawet nie wiem, ile to ma kalorii, muszę sprawdzić. I 1300, więc nie jest źle. Około 1300 kalorii w takiej porcji, to naprawdę to jest mega, mega sporo. Mięsko. Takie przyprawki. O. I mięsa są naprawdę petarda. To wczorajsze i dzisiejsze. Tak się powinno robić mięsa, są po prostu przekozak. To danie bardzo przypomina takie, które robię sobie samodzielnie, więc dla mnie mega, mega plus. Tylko że porcja razy 2. Dzień triatlonowy, wykorzystam go, żeby zrobić trening. Dzisiaj jest sporo kalorii, więc ta energia mi się przyda. Jest dużo węglowodanów, więc idziemy z treningiem siłowym. Będzie to pierwszy z 3, które chcę zrobić w tym tygodniu. I pora na suplementację. Wjeżdża kreatynka, kolagen oraz aminokwasy. Jedna miarka, druga miarka i trzecia miarka. Czyli pierwszy trening siłowy z 3 zaliczony. Aktualizacja kroków, mamy 12 000 kroków, więc zrobione. Wieprzowina w miodzie i w piwie, kasza gryczana z papryką. A tu przyszły mi już 2 cateringi na kolejne 2 dni. To jest jeden dzień, to jest drugi dzień, bo w niedzielę brokuł nie ma dostawy, więc w niedzielę mam teraz dylemat. Czy to oznacza, że jeżeli nie dostanę jedzenia pod drzwi przez jeden dzień, to będę musiał zrobić dzień bez jedzenia? To jest moja kolacja, cześć, to ogromna porcja, kasza, warzywa, wieprzowina w mega sosie. Zobacz, jak to się prezentuje, to jest naprawdę talerz giganta. Zajebiste. Dzisiejszy dzień według mnie smakowo wychodzi na prowadzenie. Wszystko naprawdę jest kozackie. Podoba mi się to doprawienie i po prostu podtrzymuję cały czas, że mięso jakie robią jest naprawdę przekozackie. Nie wiem jak to robicie. Jest takie kruche, delikatne, naprawdę kozak. Pora dokończyć ostatni posiłek, jest za 45 minut północ, czyli kończy się dzień, muszę to zrobić do północy. Sałatka z tuńczykiem i kaszą, kuskus, dip jogurtowo-musztardowy. Ja pitole, takie porcje to naprawdę dla triatlonisty. I łącznie jest tutaj około 1000 kalorii. Yeah. Dip podkręca. Tą sałatkę mogłem zjeść wcześniej, bo objętość tu jest duża, ale czuję na brzuchu, że jest ciężko. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz bajo jajo. Udało się zjeść wszystko, ale taka objętość była zdecydowanie trudnym wyzwaniem.
Tego dnia wstałem stosunkowo późno i poszedłem zobaczyć, co czeka mnie na dzisiejszy dzień. W środku oczywiście był liścik, a tam informacja o diecie keto oraz 3000 kalorii. Czyli dzisiaj dzień bez węglowodanów. Jak ja to przetrwam? Wychodzi na to, że mam tylko 3 posiłki, więc to będzie bardzo ciekawe. W międzyczasie wleciałem do fryzjera. Zobacz, jaka fryzurka fresh. I dzisiejszy pierwszy posiłek z diety keto rozpoczynam mega późno, ponieważ po wczoraj bardzo czułem sytość. Lubię węgle, jak nie ma węgli, to nie chce mi się jeść. No ale spróbujmy, dajmy szansę bez uprzedzeń. Mamy 3 pojemniczki, jakiś chlebek keto, warzywa oraz coś na wzór twarożka. Co ciekawe, dzisiaj tylko 3 posiłki i ten ma 1000 kalorii. Chlebek keto. Smak trochę jak ciasto. Warzywka chyba z jakimś tłuszczem są, a ten twarożek też czuć, że nafatowany, no ale keto. Spontaniczna aktywność dzisiaj nie była zła. Po 15 miałem już 5000 kroków, a nie było dzisiaj węgli. Drugi posiłek to szarpana karkówka wołowa, sos pieczeniowy z podgrzybkami, zapiekany brokuł z brukselką, serem i peskami dyni. Fun fact jest taki, że ten posiłek ma 94 tłuszczu, czyli więcej niż normalnie jem na co dzień. Jeżeli chodzi o wielkość porcji, to w tej diecie keto nie są one jakieś gigantyczne, ale są syte, ponieważ mamy godzinę w 5:45, a po tym pierwszym posiłku nie jestem głodny. Wow. Jeżeli chodzi o mięsa w dietach brokuła, to naprawdę są przepetarda, to dalej podtrzymuję. Każdy dzień, gdzie było mięso, to naprawdę było mega dobre. Zbliża się godzina 22, brak energii, brak węgli na mnie słabo działa, jestem rozdrażniony, chciałbym po prostu zjeść już węglowodany. I zaczynam przygotowywać ostatni posiłek, a będzie to ragout. Tak to się czyta? Ragout pomidorowe z wieprzowiną i serem typu bałkańskiego, placek, pakora. Ciężkie do wymówienia danie. I po przeniesieniu tak się prezentuje. Dzisiaj dzień kończę na ponad 12 500 kroków i udało się zjeść wszystko. Siemanko, jest dzień 4. Zobaczmy, co jest dzisiaj do jedzenia. 1800 kalorii, dieta low IG, wege plus fish. Kolejne wyzwanko, wege plus fish. Według liściku ta dieta ma mi poprawić wyniki krwi, unikać napadu głodu, chęci na słodycze oraz nieprzyjemnych spadków energii w ciągu dnia. A na pierwszy posiłek takie coś, serek z ziołami, pieczywo oraz ogórek. Chlebek w twarożku i ogórek. I bum, bardzo szybko poszło. Z racji tego, że wczoraj było 3000 kalorii, a dzisiaj mamy ledwo 1800, muszę zrobić trening, bo jutro zapowiada się dzień bez kalorii, więc to będzie przejaginką i mam nadzieję, że kolejne dni będą bardziej kaloryczne. A w końcu trzeba odhaczyć 3 treningi w tygodniu. Kroków na razie jak na lekarstwo. Ale staram się trzymać energię na trening, bo tam mi się bardziej przyda. Kroki zrobi się później. A tymczasem taka przekąska niby jest tytułowana jako 4 z 5 posiłków. No ale bez przesady, nie trzeba się tego trzymać. To niby też się spożywa na zimno. Taki batonik, no 1800 kalorii, czego się spodziewać? Ej, smaczne. I suszone morele. Kozak pianka. Od razu jadę z zupą, bo zostały jeszcze 2 posiłki oprócz tej zupy. To będzie moja kolacja, tosty z serem, a to będzie obiad po treningu. I zupa meksykańska z soczewicy. Fajnie doprawiona, lekko pikanta. Pora na przedtreningowe suple, karatynka oraz kolagen. No to lecimy. To był już mój drugi trening w tym tygodniu, więc zostanie mi tylko 1 trening siłowy, aby spełnić zasadę siłowni. Posiłek potreningowy, halibut z duszonym porem, pire brokułowe oraz suróweczka. Oczywiście do podgrzania. Przełożę sobie tylko na talerz. Pire z brokułu jeszcze nigdy nie jadłem. I taka porcyjka. Pire z brokułu, jak ziemniaczki i rybka. Ej, jaka miękka. I ja zawsze słabo robię ryby, a ta naprawdę wyśmienita. Podobnie jak z mięsem, jest zajebiście. Diety brokuła musicie mi powiedzieć, jak robicie ryby i mięso, bo wychodzi wam to genialnie. Dzisiaj niskie kalorie, ale samopoczucie jest naprawdę bardzo dobre. Nie chciało mi się dzisiaj iść robić kroków na zewnątrz, więc wykorzystałem chodzenie w miejscu przed telewizorem. I takim oto sposobem 10 koła kroków przed północą wbite. A ostatni posiłek to tosty z serem, dip włoski oraz pomidorki. Do serialiku odpalam sobie, a jutro czeka mnie najcięższy dzień. Tak mi się wydaje, że to będzie najcięższy dzień z tego wyzwania. Spoczko, pomidorki. To jest ten dip. To moczymy w dipie. Przed snem wjeżdża jak złoto. I jak trafię pod rząd tymi 3 pomidorami, to zostawiasz łapkę w górę.
Dzisiaj jest dzień 5 wyzwania i to będzie dzień bez jedzenia. Specjalnie wstałem późno, aby głód mnie dzisiaj nie zaskoczył. Po porannym prysznicu standardowo pojechałem do marketu budowlanego, aby dokupić kolejne rzeczy do remontu. Znalazłem też takiego ogrodowego pieska i nie mogłem się powstrzymać przed kupnem. Wracając dostałem SMS-a, że moja dieta jest już na miejscu, więc mega się ucieszyłem. Nowy przyjaciel, chodź patrz. Podoba ci się? Nowy kumpel? Your friend Golden. Dzień bez jedzenia, ale nie dzień bez kroków, więc trzeba było je nabić. A na koniec oczywiście kroczki nabite, 10 tysięcy zrobione. Łatwo nie było, jutro już w końcu wjeżdża jedzenie, pora spać. No to lecimy z kolejnym dniem, a dzisiaj Kuchnia polska w wersji XL i mamy tutaj 5 posiłków. tutaj jest napisane, że ma być smaczne jak u mamy. 1, 2, 3, 4 i 5. 5 posiłków, zgadza się, lecimy z pierwszym. A na pierwszy posiłek twarożek, pieczywo oraz warzywa. Albo na zimno, albo na ciepło, ja już nie czekam. Leci na zimno. Taki croissancik i twarożek. Typowo poznańskie danie, czyli taki gzik. O, moje klimaty. Z tego co widziałem, to ma być dzisiaj około 3000 kalorii, więc idealnie. No i teraz takie taleretki z kremem pistacjowo-budyniowym. No a w środku 2 sztuki. Pachną spoczko. No, powiem ci, że siedzi. No i druga. Taki catering to ja rozumiem. Znowu albo na ciepło, albo na zimno. I ja polecę na zimno. Takie kuleczki. Łódko z kurczaka. Dobra, wjeżdżamy w makaronik. To bez kitu smakuje jak sałatka na jakiejś imprezie rodzinnej. Typowa polska kuchnia. I bum, poszło. I jeszcze paluszki chlebowe. No to zobaczmy kroki, 17 tysięcy kroków, chyba mamy rekord. Jeżeli chodzi o ilość kroków w ciągu dnia, dzień się przegłodzić i od razu człowiek jak poje, to chce się ruszać. Tak jest. A na kolację pierogi z mięsem i cebulką. Zobaczymy jak to będzie smakować. Trochę tęsknię za gotowaniem. Fajnie mieć catering, ale brakuje mi gotowania. Ja to lubię. Patent z dziurkowaniem. I 2 minuty. Ja tak za pierogami z mięsem albo z takimi skwarkami nie przypadam, ale dajmy szansę. Tak się prezentują, no widać, że są tłuste, no nie ma się co oszukiwać. No niestety nie moja bajka. I suróweczka. O, tu spoko. Zajadam, idę spać, a jutro kolejny dzień śródziemnomorski, bo już widziałem co przyszło. Dzień 7, a tak naprawdę to dzień 6 diety. I co my to mamy dzisiaj? Dieta śródziemnomorska, 2000 kalorii. Ma być dużo warzyw, mają być owoce morza, czyli taki klimat na wybrzeżu Włoch. Zobaczymy. Właśnie śródziemnomorska to mi się kojarzy Grecja, Włochy, te klimaty, więc powinno być dzisiaj fresh. A na pierwszy posiłek lecimy sobie z humusem, paluszki orkiszowe i sałatka. Tak jak wcześniej były czarne opakowania, to teraz są białe. Równouprawnienie. 529 kalorii na start. Marchewka. Orkiszowy chlebek, a tutaj porcja zielonych warzyw, oliwki, szpinak, brokuły. Zaczynamy zdrowo. Delikatnie po 15, pora na kolejny posiłeczek, tylko przełóżmy go na talerz. Sałatka curry z gruszką, pieczony indyk i owocki. Sałateczka, taka kiszona i brzoskwinia, a nie to mango, to jest mango chyba. Mango. 19:03, a to oznacza kolejny posiłek. Mamy tutaj sałatkę z krewetkami. W końcu owoce morza. Czemu nie jest w nowym biurze? Dobra, to chodź, idziemy do nowego biura. Jesteśmy w nowym biurze, zmienia się powoli, jeszcze jest echo. Tutaj kiedyś była sypialnia, a teraz wiesz co będzie tutaj? Fabryka kontentu. Ej, a może zrobić unboxing sofy? Zrobię unboxing sofy, ale to na jutrzejszym dniu. Ej, dobre! To jest melon. Melonito, krewetkito. Nie no, to jest posiłek spoko. Taki lekko słodki, w końcu jakiś słodki akcent w dniu dzisiejszym. 10 koła kroków wbite. Potem jeszcze jeden posiłek. No i poszło, zjedzone. Godzina 23 dochodzi, 12,5 tysiąca kroków ponad już. Ja właśnie sobie pykam trening. No to ostatni posiłek, kolacja. W sumie to jest trzeci z 4, ale teraz zamieniłem kolejność. Na ciepło albo na zimno mamy pieczeń z soczewicą, sos śmietanowy, pire z ciecierzycy, kalafior z bułką tartą. Tak się prezentuje i jutro największy dzień. Przyszedł już do mnie catering, więc nie będę ci ściemiał, że nie wiem co jutro. 8000 kalorii, zobaczysz jutro. Będzie się działo. A tutaj pieczeń są całkiem ok. Bang! A jutro wielki finał odcinka.
Ostatni dzień wyzwania, zobaczmy co zapodali na koniec. Nie jedna, nie dwie, a 3 torby jedzenia. Raz, dwa, 3. Łapkę w górę zostawiasz ty. Jak dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz Final Boss, bo właśnie wjeżdżamy z finałem akcji i mam tutaj dietę z wyborem menu. 8000 kalorii, absolutne apogeum. Tutaj dostałem opcję wybrania sobie posiłków i po prostu poleciałem z wybraniem jak najbardziej kalorycznych posiłków, ponieważ dostałem zadanie zjeść 8 kalorii, mogłem je wybrać, ale tak naprawdę musiałem brać same najbardziej kaloryczne pozycje, żeby po prostu dopełnić tą liczbę kalorii, która jest naprawdę gigantyczna. Myślę jak to rozegrać, ponieważ mam tutaj 3 woreczki i chyba zrobię tak, że po prostu podzielę to na posiłek pierwszy, drugi oraz trzeci. Myślę, że tak będzie najłatwiej. Około 2500 kalorii mam tutaj, naleśniki z kremem kajmakowym, placuszki oraz mascarpone na biszkopcie. Pierwszy posiłek, czas zacząć. Zaczynam od mascarpone. Wow, ej, to jest dobre w kit, ale będzie gruby dzień dzisiaj. Naleśniczek czy placuszek. Mega aksamitny w środku. Spróbujemy z tą masą kajmakową. No. Mega dobrze to wchodzi. Rozsmarowujemy. Jeszcze dam mascarpone do środka. O, jaki zestaw. Zobacz. Cyk, cyk, cyk. Palce lizać. To wchodzi genialnie. Bang, bang, bang. Wjechał lekki spacer, jeżeli chodzi o kroki, jest około 3000 kroków, więc postanowiłem, zanim podejmę jeszcze ostateczną aktywność na dzień dzisiejszy, zrobimy sobie kolejny napad na jedzenie i to będzie już ponad połowa kalorii, która czeka mnie na dzisiejszy dzień. Tym razem lecimy z wersją słoną. Blisko 3000 kalorii właśnie mam na tym stole. Domowe zapiekanki z pieczarkami, z serem oraz ketchupem. Pierś z kurczaka po parysku, pire ziemniaczane oraz surówka. No i tagliatelle carbonara z boczkiem. Zróbmy to. Pora rozpocząć ucztę. Czemu zawsze jak ja chcę jeść, to ty przychodzisz i oblizujesz się? Mordo. Zaczynamy tą ucztę. No wejdź. Zaczynamy mega ucztę. Będę jadł jedzenie. Piesku. Mogę zjeść catering? Mega ucztę! Zaczynam od zapiekaneczki. Ale to wygląda. Podgrzałem sobie ją w piekarniczku. Ale piekarnikowa, gościu i gościarko, wjeżdża mocno. Zobaczmy teraz ten prezentacyjny talerz. Kotlecik, on chyba jest podobny jak z tej kuchni polskiej z tego dnia. I jest podobny. Serio dobry. Będzie to wyglądać jak pucowanie, ale to serio jest wszystko dobre. To mi smakuje, jakbym dostał taki obiad po prostu kupiony gdzieś. Surówka, mięso, ziemniaki, to wszystko jest bardzo dobre. Carbonara to nie jest mój ulubiony rodzaj makaronu. Jest dobry, ale taki... Wolałbym, żeby to było spaghetti bolognese, ale tutaj miałem wybór właśnie wziąć też spaghetti bolognese, ale wybrałem carbonarę, bo 8 koła kalorii trzeba było nabić. Niby dali mi wybór, no ale musiałem brać wszystko najbardziej kaloryczne, żeby te kalorie się zgadzały. Ale jestem pełen. A jeszcze tu kończę mięsko. O kurczę. Kalorycznie chyba pokonałem ten sportowy podwójny dzień. A jeszcze został mi ostatni posiłek. No będzie grubo. No i trzeci posiłeczek diety od brokuła. I co my tu mamy? Pierogi z truskawkami XL. Tu mamy jakiś taki makaron ryżowy po chińsku. I zupa. Zobacz to. Zupa. To jest ciężkie. To ma chyba najwięcej kilogramów, że tak powiem, z wszystkich posiłków, które były. I bum, posiłek z makaronem, pierożki oraz duża porcja zupy. Dokończmy to wyzwanie. Zupa jest z ananasem, więc są wielbiciele i są przeciwnicy takiego dodawania słodkich rzeczy do wytrawnych dań. I on tak prawdę mówiąc tego ananasa tutaj nie czuję. Jest kurczak, jest mnóstwo warzyw, jest makaron i szczerze fajny smak, fajnie skomponowane. O, tu mam sporo tego ananasa, zobaczymy. Zupa tej nazwy jest idealnie skomponowana, karaibska. No bo właśnie są takie tutaj różne smaki. Słodko, lekko ostro i mięsnie, więc dla mnie spoko. A teraz zobaczmy ten posiłek. Wołowina, ryż, makaron ryżowy oraz warzywka. Okej. Takie danie z kuchni azjatyckiej, tu jest sezam na mięsie. No i ta wołowina jest mega krucha. Podtrzymują tutaj poziom. Mięso naprawdę jest kozackie. Ani jeden dzień nie zaskoczył mnie negatywnie, jeżeli chodzi o mięso. Same pozytywy, więc tutaj wielki szacun, bo często to mięso w cateringach jest niestety średnie.
a tutaj wjeżdża idealnie. A tu pierogi, lekko suche, ale to pewnie przez to, że były podgrzewane w mikrofali. Taki pieróg, zobaczymy jak z tym sosem, go nie podgrzewałem, więc jest taki właśnie ciepły pieróg, zimny sos, może być to idealne. Lepiej. No to taki typowy pieróg z sosem. Przez 8 dni wyzwania testowałem diametralnie różne diety, od ascetycznej joginki po potężne 8000 kalorii jak strongman. Łącznie zjadłem blisko 26 000 kalorii, to było bardzo przyjemne wyzwanie. Jak dotrwałeś do końca, oblicz ile kalorii średnio miałem każdego dnia. A tutaj wyświetla Ci się odcinek, który jest polecany dla Ciebie, więc koniecznie go nadrób, subskrybuj i widzimy się wkrótce w kolejnym materiale. Pozdro!